Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Kolejny produkt firmy TP-Link. Jak wiecie, bardzo lubię tego producenta za świetny stosunek ceny do jakości, do tego co oferuje. Znana już seria Deco i oczywiście standard Wi-Fi 6, a wszystko to w sprzęcie, który do 3000 megabitów na sekundę zapewnia nam taki wysoki transfer. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału wideo. Dzisiaj bohaterem będzie system Mesh Wi-Fi od TP-Linka, konkretnie oznaczony Deco X50. A więc zaczynając od opakowania, co otrzymujemy w zestawie. Jest to system Deco AX3000 Mesh System z Wi-Fi 6. System, który wspomoże nas w likwidacji martwych stref, jeżeli chodzi o zasięg Wi-Fi. Możemy podłączyć jednocześnie ponad 150 urządzeń do tego systemu. Mamy bardzo szybkie Wi-Fi do 3000 megabitów na sekundę w dwóch oczywiście systemach dual band. Sztuczna inteligencja zarządza tym meshem. Nie wiem, co to miałoby znaczyć. Łatwa konfiguracja przez aplikację Deco to już standard. Ta aplikacja rzeczywiście jest bardzo intuicyjna i to, co z parametrów technicznych bardzo istotne, słuchajcie, pokrycie 4500 stóp kwadratowych, czyli około 420 metrów kwadratowych. Jest to naprawdę spory obszar, który jesteście w stanie tym systemem pokryć. Tak przynajmniej tutaj obiecuje TP-Link. Wsparcie dla Home Shield i Amazon Alexa. Samo oznaczenie kodowe modelu Deco X50. Tyle na przedniej stronie. Zobaczmy może stronę tylnią. Tutaj mamy oczywiście informacje poglądowe, jak to mniej więcej wygląda. Wi-Fi Dead Zone Killer, czyli system, który ma tutaj nam martwe strefy załatwić, że tak to określę. Kontrola rodzicielska, Network Protection, Quality of Service. Raporty oczywiście też są. I tutaj informacje właśnie o roamingu wewnętrznym z tą jedną nazwą sieci. To jest charakterystyczne dla systemów Mesh. Z informacji bardziej istotnych poprawiona oczywiście komunikacja. Wi-Fi do 6 do 3000 megabitów na sekundę. Natychmiastowy streaming bez buforowania. I jest to, słuchajcie, wskazane, jak jest to rozwiązane. Jeden z meszy może być podłączony przez kabel do internetu, a już komunikacja z drugą jednostką następuje poprzez Wi-Fi na 2,4 i 5 GHz. Sam system składa się z dwóch jednostek Deco. Może przejdźmy do parametrów technicznych. Jeżeli chodzi o specyfikację, to mamy oczywiście dual band, czyli Wi-Fi na 2,4 GHz, które zapewnia nieco ponad 570 megabitów na sekundę i ponad 2400 megabitów na sekundę w paśmie 5 GHz. Wsparcie dla protokołu Mesh 802.11k-VR. Anteny oczywiście wielokrotne wejście, wyjście. Mamy formowanie wiązki. Mamy kanał radiowy aż 160 MHz z tego co pamiętam. Kodowanie 1024, WPA3 oczywiście również jest już standardem w tym sprzęcie. IPv6 kompatybilne. No i jeżeli chodzi o porty, to mamy tutaj 3 gigabitowe porty WAN LAN z autowykrywaniem i wymiary urządzenia. Oczywiście informacja o tym, że wszystko możemy skonfigurować bardzo łatwo przez aplikację dostępną na urządzenia z iOS-em i z Androidem. Z drugiej strony mamy już powtórzone informacje, czyli likwidacja martwych stref do 150, ponad 150 urządzeń, płynny roaming, redukcja opóźnień i lagów, 3 gigabitowe porty, współpraca z innymi modelami Deco, no i pokrycie, wsparcie dla Amazon Alexa i pokrycie 420 metrów kwadratowych, czyli całkiem porządną powierzchnię możemy pokryć tym sygnałem za pomocą tego systemu Mesh.
Jeszcze spodnia strona. Słuchajcie, tutaj mamy informację, że cały system składa się z dwóch jednostek X50, jednego kabla ethernetowego, instalacji i dwóch zasilaczy. Jest to system w kilku językach, domowy system Wi-Fi Mesh AX3000. Kraj produkcji oczywiście Chiny. Mamy też informację, że wersja sprzętowa 1.0, X50 dwupak. Importerem jest oczywiście polski oddział TP-Linka Made in China, kraj produkcji. Dobrze, słuchajcie, to czas rozpakować sprzęt. Zobaczymy, co otrzymujemy w środku. W pudełku jest oczywiście pudełko, a w tym pudełku otrzymujemy dwie jednostki Deco X50. Mamy też informacje o kolejnych krokach. Powinniśmy ściągać aplikację, podłączyć modem i Deco i otworzyć aplikację, aby skonfigurować sam sprzęt. Bardzo ładnie pakowane są te nowe sprzęty z serii Deco. Mam informację o tym, że żółty kolor to jest startup, niebieski to jest konfiguracja, zielony to jest właściwa praca, a czerwony jakiś issue, czyli jakiś problem z konfiguracją, źle funkcjonuje system. Zwracam też uwagę na ciekawy design tych urządzeń. Słuchajcie, już wyciągamy. Samo urządzenie nie jest duże, ale ma ciekawie zaprojektowaną górę. Intrygująco, takie załamanie. No to również fajnie to wygląda, można postawić to w salonie i myślę, że każdy będzie zadowolony. Samo urządzenie jest zdecydowanie mniejsze niż na przykład Deco X20. Ładnie zaprojektowane. Mamy drugą stronę, słuchajcie, spodnią, gdzie mamy przycisk do resetu. Mamy również 4 takie gumowe nóżki, które zapobiegają rysowaniu się powierzchni. Dużo otworów wentylacyjnych. Tutaj mamy tą diodę LED w tym miejscu. No i mamy oczywiście tabliczkę znamionową. Informacja o poborze prądu, to będzie na pewno Was interesować. 12V i z tego co widzę 1,2 ampera. Tutaj będą dokładne dane widoczne. 1,2 ampera, 12V, czyli niecałe 15 W na urządzenie. Nie jest to dużo. Urządzenia są zdecydowanie energooszczędne. Co jeszcze otrzymujemy w zestawie? Teraz pozwolę sobie to sprawdzić. W zestawie oczywiście otrzymujemy 2 zasilacze. Jakże mogło być inaczej. Zasilacz jest, słuchajcie, 14,4 W, dokładnie 12V, 1,2 ampera i takich zasilaczy mamy oczywiście w zestawie 2. Potrzebujemy również kabelek RJ45, gdyby ktoś potrzebował go do podłączenia do modemu. Sam ten urządzenia wygląda w ten sposób. Mamy te 3 porty na każde urządzenie, plus port zasilania, logo TP-Linka i logo Deco. Każde z urządzeń wygląda dokładnie tak samo, więc mamy jakby lustrzane odbicia. Możemy też dokupić oczywiście kolejne jednostki. Te dwie są w zestawie, ale jeżeli będzie taka potrzeba, można nabyć oczywiście kolejne jednostki również. Za sterowanie całą siecią odpowiada aplikacja Deco. Możemy za jej pomocą skonfigurować wszystkie ustawienia w zasadzie i również zaktualizować firmware urządzenia. Tutaj Wam gdzieś podeślę linka do materiału, jak to zrobić oczywiście. Ciężko sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić brak dostępu do internetu, szczególnie w domu. Coraz więcej urządzeń korzysta z sieci Wi-Fi i tutaj pojawiają się albo martwe strefy, albo zakłócenia związane z innymi sąsiednimi sieciami. Wtedy z pomocą przychodzą nam systemy Mesh, tak jak właśnie zestaw Deco X50, który dzisiaj Wam prezentuję. Jest to jedno z ciekawszych rozwiązań, które możemy znaleźć na rynku we w miarę przystępnej cenie. Świetny system Mesh, który nie tylko poprawia zasięg sieci Wi-Fi do 420 m2
pokrycie za pomocą tych dwóch jedynie jednostek, a zawsze możecie dokupić kolejne. Transfery do 3000 megabitów na sekundę również powodują, że nikt nie powinien być zawiedziony, więc jeżeli niekoniecznie potrzebujecie poprawić znacząco zasięg, ale przede wszystkim siłę sygnału i transfery w sieci, to Deco X50 jest właśnie dla Was. Oprócz dużych prędkości i świetnego zasięgu otrzymujemy również, słuchajcie, naprawdę ciekawie wyglądający zestaw, bo urządzenie Deco można postawić w każdym salonie i będzie wyglądać jak dosłownie nieco większa świeczka. Na pewno nie będzie szpecić żadnego pomieszczenia. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę, które motywują mnie do kręcenia kolejnych filmów. Jeżeli nie zasubskrybowaliście do tej pory kanału, to proponuję zrobić to teraz najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie ominął Was żaden nowy materiał. Oglądajcie również inne wideofilmy na kanale. Hej, hej, do kolejnego materiału.